Natomiast powód, dla którego on przestał działać, chyba nigdy nie był sprawdzany. No i przede wszystkim to chciałbym w tym dzisiejszym odcinku ustalić. O, zobaczcie, tutaj jeszcze mam dwa identycznego typu odkurzacze. Napięcie znamionowe 210-225 V. Wąż, który najwyraźniej był tutaj przy pomocy jakiegoś plastra reperowany. O, a tutaj na pokrywie tej skrzyneczki mamy jeszcze różne mocowania, w które wchodziły właśnie rury. I niezależnie od położenia wyłącznika, tutaj przejścia prądu nie mamy. O, i tutaj już powinienem mieć jedną szczotkę. No, ta szczotka jest bardzo ładna. Średnica 8 mm tych szczotek. Zobaczcie, Elux Désinfecté, czyli zdezynfekowany. O, tutaj jeszcze położyłem wszystkie te elementy odpowiadające za zbieranie i filtrację kurzu. Wyjmuję silnik ze środka. Bardzo ładny. Tutaj duża część uzwojeń biernika byłaby spalona. O, w tym miejscu tylko by to działało. No to nie wiem, przypuszczam, że znaleźliśmy przyczynę, dla której ten silnik nie działa. Wyłączony, włączony. No, czyli wiemy już, że wyłącznik jest sprawny. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek, który poświęcony będzie temu staremu odkurzaczowi Electrolux 5 z lat mniej więcej 1920, czyli urządzeniu, które teraz ma mniej więcej 100 lat. W niedawnym odcinku pokazywałem Wam, czy oglądaliśmy tutaj wspólnie taki polski odkurzacz Elector z połowy lat 60. No i można sobie wyobrazić, że w czasie, kiedy ten Elector powstał, właśnie w połowie lat 60., ten Electrolux miał już około 40 lat, czyli był starym odkurzaczem, a jak na swój 100-letni wiek wygląda, myślę, bardzo ładnie. I od razu w tym miejscu bardzo dziękuję panu Wojciechowi, który zgodził się na wypożyczenie tego odkurzacza, swojego rodzinnego odkurzacza, który od wielu dziesięcioleci jest u niego w rodzinie, na potrzeby prezentacji w tym odcinku. Ja przyznaję, że to nagranie zaczynam już drugi raz, bo ledwie zdążyłem powiedzieć kilka słów na powitanie, jak zaczęło strasznie padać, więc poleciałem szybko jeszcze pochować, pozamykać, pochować kilka rzeczy, pozamykać drzwi tutaj do domu, a trochę szkoda, bo miałem nadzieję, że pokażę Wam ten Electrolux, gdyby była ładniejsza pogoda, że pokażę Wam go na takim starym stole łazienkowym, czy właściwie kuchennym chyba, który niedawno przyniosłem od sąsiada. On jest dosyć ciekawy, bo ma taką wysuwaną szufladę z takim zlewozmywakiem z blachy ocynkowanej. Postaram się zresztą ten stół ładnie odnowić, zmienić mu blat na taki dębowy. Myślę, że będzie dosyć fajny. Nie wiem, może nawet wyląduje tutaj w warsztacie. No ale ponieważ pogoda się jednak dzisiaj trochę zepsuła, więc to nagranie tradycyjnie robimy tutaj u mnie na stole warsztatowym i no, żeby nie przedłużać, rzućmy sobie troszeczkę dokładniej z bliska okiem na ten bardzo ładny odkurzacz, na walizkę, która przy nim jest, i na akcesoria, które w tej walizce się znajdują. Zanim dokładniej obejrzymy ten odkurzacz, przypomnę tylko, że nie jest to pierwsze urządzenie tego typu, które tutaj na kanale oglądamy. Myślę, że mniej więcej rok temu oglądaliśmy tutaj co najmniej dwa dłuższe odcinki o dokładnie tego typu odkurzaczu Electrolux 5, wypożyczonym od mojego kolegi kolekcjonera Jacka. Tylko że tamten odkurzacz, o ile dobrze pamiętam, był w takiej drewnianej, chyba z orzechowego drewna wykonanej skrzyneczce, nie w takiej walizeczce. W takiej walizeczce, to jest oryginalna walizka Electroluxa, jeżeli się nie mylę, w takiej walizeczce oglądaliśmy tutaj także wypożyczony od Jacka, taki też bardzo ładny model Electrolux 11. Jeżeli się nie mylę. A ja też mam tutaj w warsztacie czy w kolekcji dwa tego typu odkurzacze, ale w dużo gorszym stanie. Pozwólcie, że Wam je tutaj szybciutko też pokażę. O, zobaczcie, tutaj jeszcze mam dwa identycznego typu odkurzacze. To jest akurat mój odkurzacz z kolekcji, który kiedyś kupiłem na jakiejś aukcji internetowej i nawet, no też już myślę, że ponad rok temu w takim krótkim shorcie wyjmowałem z niego silnik i sprawdzaliśmy, że on działa, aczkolwiek ten odkurzacz nadal wymaga solidnego przeglądu, wymaga wymiany przewodu zasilającego, który tutaj jest nieoryginalny, także nim na pewno też się przy okazji zajmiemy. A to jest odkurzacz, no chyba w najgorszym stanie z tych wszystkich,
aczkolwiek akurat z ładnie dość zachowanym paskiem naramiennym, którego przy tym moim Electroluxie nie ma. Też w sumie fajny, wypożyczony od Jacka tutaj do ewentualnego właśnie wykorzystania może na części, aczkolwiek przyznaję, że ja bym go chętnie jednak wyczyścił, odrdzewił i zostawił nawet w takim stanie, w jakim on jest teraz. Wszystkie te odkurzacze mają podobne rączki z takim motywem słonia, zresztą to sobie zaraz obejrzymy. Mają tutaj wyłączniki w tej rączce. W tych dwóch odkurzaczach zachowały się paski naramienne, w tym moim nie. Zachowały się na wszystkich te ładne tabliczki z logo Electroluxa. Wszystkie World Famous, czyli światowej sławy Electrolux Made in Sweden. Na wszystkich dokładnie tak samo. Zachowały się tutaj tabliczki znamionowe. Ja sobie szybko może rzucę tylko okiem, skoro już o tym mówimy. Na tym odkurzaczu mamy seria 526. Ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest właśnie model 5 chyba z 26 roku, ale tego tak do końca nie jestem pewien. Na tym mamy oznaczenie seria 524, czyli jeżeli się nie mylę, to byłby on z 1924 roku, ale też tego nie jestem tak do końca pewien. Tutaj mamy napięcie znamionowe 210-225 V, tutaj tak samo 210-225 V, prąd stały, prąd przemienny na obydwu tych, no i tutaj mamy numery tych odkurzaczy. Ten z ciekawości patrzę 04572, ten chyba 67488. A jak jest z tym? No tutaj tabliczka jest w bardzo, bardzo złym stanie. Chyba niewiele z niej w tej chwili odczytamy. Dobra, tym się zajmiemy, jak będziemy robić odcinek o tym odkurzaczu. W każdym razie mamy w tej chwili całkiem fajne 3 odkurzacze Electrolux Model 5. Z nich wszystkich ten wypożyczony od pana Wojciecha, który dzisiaj będziemy oglądać, jest najładniej zachowany. Przede wszystkim jest zachowany z walizeczką, z akcesoriami. No i też to jest bardzo cenna rzecz z tymi oryginalnymi płozami, które no bardzo rzadko można już dzisiaj zobaczyć. Akurat ten odkurzacz od Jacka, który oglądaliśmy rok temu, też miał w komplecie płozy. Tamten odkurzacz, jeżeli dobrze pamiętam, był sprowadzony z Francji. Ten, tak jak już wam chyba wspomniałem, był w rodzinie pana Wojciecha, od którego mam ten odkurzacz wypożyczony. Bardzo możliwe, że był kupiony jeszcze przed wojną w salonie Electroluxa, na przykład w Warszawie, bo wiem, że rodzina mieszkała pod Warszawą. W każdym razie fajnie, że to się wszystko zachowało. Dobra, ja na razie odstawiam te odkurzacze, nimi się zajmiemy w oddzielnych odcinkach, a skupmy się teraz na tym odkurzaczu. Popatrzmy sobie najpierw może z zewnątrz na stan tego odkurzacza. Przewodem przyłączeniowym później się zajmiemy. Pewnie trzeba go będzie wymienić. Sprawdzimy to jeszcze miernikiem. O tych płozach już wspomniałem, że jest to dosyć cenna rzecz, która zachowała się tutaj przy tym odkurzaczu. Zresztą o historii tej prostej konstrukcji mówiliśmy chyba w tym długim odcinku o odkurzaczu Model 5 sprowadzonym z Francji. Był to w sumie taki wynalazek szefa Electroluxa Axela Wennergrena, który no, dowiedział się, że klienci trochę skarżą się, że ten odkurzacz nie może być używany też po postawieniu go na podłodze, i podczas takiego spotkania zarządu Electroluxa sam na prędce takie płozy zaprojektował. Ja nawiasem mówiąc poszukam gdzieś, chyba to nawet mierzyłem, to ma chyba 5 mm średnicy ten pręt czy drut stalowy. Postaram się taki znaleźć i postaram się takie płozy też na jakiejś giętarce zrobić do tego mojego odkurzacza Electrolux 5. Tutaj z zewnątrz ta ze sztucznej skóry okładzinka jest zachowana całkiem ładnie. Niestety tutaj jest kilka uszkodzeń na niej. No nie wiem, być może od przechowywania razem z innymi akcesoriami. Te aluminiowe pokrywy, pokrywa wlotu powietrza, pokrywa wylotu powietrza wyglądają też bardzo ładnie. Oczywiście je w ramach tego odcinka wyczyścimy. Zachowały się tutaj te, już nie pamiętam, bakelitowe czy z trolitu chyba wykonane, jeżeli dobrze pamiętam, okładzinki tej rączki z motywem słonia. Nawiasem mówiąc, do tej pory jakoś nie bardzo udało mi się ustalić, dlaczego w tych pierwszych, wczesnych modelach Electroluxa są słonie. Może dlatego, że jest to takie zwierzę związane z solidnością, trwałością, siłą, no i ta trąba taka, która trochę przypomina wąż od odkurzacza. Może to spowodowało, że był ten symbol słonia początkowo używany przez Electroluxa. Tutaj mamy wyłącznik, o którym już wspominałem. Sprawdzimy później, czy sprawny. Tutaj mamy takie dwie smarowniczki, przez które regularnie należało smarować łożyska w odkurzaczu. Tutaj mamy
pokrywy szczotek. Do szczotek oczywiście sobie później zajrzymy. Mamy bardzo ładnie zachowaną tabliczkę z światowej sławy Electrolux, Made in Sweden. Raczej nie jest to model produkowany w fabryce w Berlinie, w fabryce Electroluxa w Berlinie, ani tym bardziej we Francji. Kilka tych Electroluxów, które na kanale oglądaliśmy, było właśnie z Niemiec. Ten jest najwyraźniej oryginalnym produktem ze szwedzkiej fabryki i tak jak powiedziałem, bardzo możliwe, że był on jeszcze w latach przedwojennych czy międzywojennych kupiony w salonie Electroluxa w Warszawie. Kiedyś sobie, nawiasem mówiąc, takie dokumenty sprzedaży odkurzacza Electrolux, akurat nie z Warszawy, tylko chyba z Katowic, obejrzymy. No i tabliczka znamionowa, o której już wspominaliśmy, ale rzućmy na nią jeszcze raz okiem. Seria 524, numer chyba 67488, napięcie znamionowe 210-225 V, czyli nie musimy tak naprawdę korzystać z transformatora ani z regulatora napięcia, ale i tak na pewno na próbę będziemy starali się uruchomić ten odkurzacz przy pomocy regulatora napięcia na znacznie zmniejszonym napięciu, no bo pamiętajmy, że jest to jednak już taki techniczny emeryt czy techniczny senior. Prąd stały, prąd przemienny, to jest wszystko, co tutaj mamy na tej tabliczce znamionowej. Innych informacji tutaj na tym odkurzaczu nie mamy. Ja go na razie postawię na tych płozach i zajrzyjmy może jeszcze do tej bardzo ładnej walizeczki. O, ustawiłem kamerę tak, żeby było tutaj te wszystkie akcesoria dobrze widać. Tutaj mamy jedną taką sztywną, wygiętą rurę. Tutaj mamy ładną ssawkę. No i tutaj mamy wąż od tego Electroluxa, który najwyraźniej, przepraszam, on jest jednak dosyć sztywny. Trochę mam kłopot, żeby go wyjąć. O, wąż, który najwyraźniej był tutaj przy pomocy jakiegoś plastra reperowany. No prawdopodobnie po prostu już zaczął tutaj przypuszczać, ale widać fragmenty jeszcze metalowego węża, taką chyba czarną okładziną obciągniętego. Nawet nie wiem, czy tego tak po prostu nie zostawić z tym plastrem, bo no, to jest jednak zabytek, raczej już nikt nie będzie tego odkurzacza używał na co dzień w domu, a to jest jednak jakaś forma historii tego odkurzacza. Można by ewentualnie spróbować ten wąż owinąć jakąś taką bawełnianą taśmą samoprzylepną, ale chyba raczej na razie jestem za tym, żeby to zostawić. No i jest tutaj jeszcze taka ssawka ze szczotką. Prawdę mówiąc, nie jestem w tej chwili pewien, czy to jest oryginalna. O, a tutaj na pokrywie tej skrzyneczki mamy jeszcze różne mocowania, w które wchodziły właśnie rury. Tutaj prawdopodobnie tak, tutaj musiała być jeszcze jedna taka prosta rura i tu chyba, tak przypuszczam, znajdowały się właśnie jeszcze te ssawki. No jakoś prawdopodobnie, momencik, możliwe, że wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Tutaj jeszcze brakująca ta długa rura powinna się znajdować. Tak, bo tutaj jej nie ma. To jest wszystko. Zobaczcie, to tak wygląda ta walizeczka w środku. Pamiętam, że na takiej walizeczce od Electroluxa 11 jeszcze gdzieś tutaj był symbol Electrolux na walizce. Na wierzchu nie widzę, tutaj z przodu nie widzę, na denku nie widzę, z boku chyba też nie ma. No, akurat na tej walizeczce nie ma. Tutaj na tych metalowych klamerkach też nigdzie nie widzę, ale niewątpliwie jest to oryginalna walizka Electroluxa od odkurzaczy. Bardzo fajne to, że te stare odkurzacze, i to często jeszcze do lat 50. czy 60. na zachodzie były sprzedawane w takich walizeczkach. Widzieliśmy na przykład kilka takich austriackich odkurzaczy sprzedawanych w walizkach, odkurzaczy Famulus czy odkurzaczy Siemens, również sprzedawanych w walizeczkach. Na razie te akcesoria tu zostawię. Nawiasem mówiąc, tę walizeczkę w środku też porządnie odkurzymy, wyczyścimy. Ona jest czymś w rodzaju takiej, nie wiem, sztruksowej tkaniny wyłożona. Jest taki ładny zapach starego urządzenia. O, na razie walizeczkę zamykam, odstawiam. Nie, no nie ma tutaj nigdzie symbolu Electroluxa. Ładna metalowa rączka. Może ten wąż też jeszcze włożę. To i ten wąż też jeszcze włożę tutaj na razie do środka.
później będziemy się nim zajmować. O, walizeczkę na razie odstawiam. A my rzućmy sobie jeszcze okiem na ten przewód przyłączeniowy. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, czy on jest oryginalny, czy ktoś go już kiedyś wymieniał. Wtyczka na pewno jest polska, już powojenna. 250 V, 10 A, made in Poland. Raczej wygląda na ten typ wtyczki z tymi oznaczeniami na koniec lat 50. Prawdopodobnie wtedy jakąś już zniszczoną wtyczkę wymieniono i raczej obstawiałbym, że chyba ten przewód przyłączeniowy też może pochodzić z tego mniej więcej czasu. Sprawdzimy go jeszcze z ciekawości miernikiem. On, prawdę mówiąc, nawet nie jest w bardzo złym stanie. I tak jak tutaj widzę te przewody wystające z oplotu, to one też nie są jeszcze ani bardzo sparciałe, ani nie są popękane. No, sprawdzimy, zobaczymy. Może uda się ten przewód przyłączeniowy zachować, bo to jest jednak też część historii tego odkurzacza. Walizeczkę z akcesoriami na razie odstawiłem, zostawiłem tutaj na stole tylko ten odkurzacz. Tak jak wiem od jego właściciela, od pana Wojciecha, ten Electrolux nie jest sprawny już wiele lat temu. Po prostu przestał działać gdzieś tam w trakcie odkurzania. No i został odstawiony gdzieś do szafy i pewnie zastąpiono go innym odkurzaczem. Natomiast powód, dla którego on przestał działać, chyba nigdy nie był sprawdzany. No i przede wszystkim to chciałbym w tym dzisiejszym odcinku ustalić. Może nawet uda się, jeżeli przyczyna niedziałania tego Electroluxa będzie możliwa do usunięcia, może nawet uda się to urządzenie przywrócić do pracy, ale to się dopiero okaże. Ja sobie pomyślałem, że od razu tak na początek wezmę miernik, sprawdzę, czy w ogóle jest tutaj jakaś reakcja po dotknięciu do tego przewodu. Na razie nie ma. I niezależnie od położenia wyłącznika, tutaj przejścia prądu nie mamy. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to jest oczywiście sprawdzić szczotki w odkurzaczu. Przepraszam, odłożę tylko ten miernik. Tutaj akurat do szczotek mamy dosyć łatwy dostęp z zewnątrz. Odkręcamy po prostu te pokryweczki po obu stronach. O, i tutaj już powinienem mieć jedną szczotkę. No, ta szczotka jest bardzo ładna. One są charakterystyczne, takie okrągłe. Zobaczcie, nie są prostokątne jak w większości odkurzaczy. Później sprawdzimy sobie ich średnicę. Nie wiem, ile to może być, 8 mm tak na oko, ale sprawdzimy sobie to miarką. Oj, o, już mam. Ta nakręteczka mi wypadła. No, szczotka druga też jest w bardzo ładnym stanie. To są jeszcze, mam wrażenie, oryginalne szczotki od tego odkurzacza. Pewnie jeszcze z jakichś przedwojennych zapasów. Nie jestem pewien, czy takie okrągłe, walcowate szczotki można by dzisiaj dostać. Przyznaję, że takich jeszcze nigdy nie szukałem. Ale no, trzeba by pewnie kupić jakieś większe, kwadratowe, prostokątne i w ten sposób je zeszlifować, nadać im taki okrągły kształt. Nawiasem mówiąc, z ciekawości kiedyś poszukam, a teraz wezmę suwmiarkę i sprawdzę ich średnicę. Zrobię tutaj tylko zbliżenie na te szczotki. Zobaczcie, teraz je fajnie widać, ten ich okrągły kształt. Patrzę, czy jakieś oznaczenia Electroluxa na nich są, ale nie widzę. Suwmiarkę mam wyzerowaną. No tak, 8 mm. Średnica 8 mm tych szczotek. Dobra, warto wiedzieć. Ja na wszelki wypadek takich poszukam. No ale tutaj nie musimy ich wymieniać. No cóż, czyli wiemy na razie, że szczotki nie są powodem tego, że odkurzacz w tej chwili nie działa. Odkładam je tutaj na bok. Może przewód przyłączeniowy, a może przyczyna jest poważniejsza. Tak czy inaczej trzeba będzie zajrzeć tutaj do środka. Widzę, że tu jednej śruby brakuje, tak jakby już ktoś kiedyś do tego silnika zaglądał. Tutaj śruba jest, ale widać na niej wyraźnie ślady śrubokrętu. I tu trzecia śruba dokładnie tak samo. Ona była i to pewnie sprawiała trochę kłopoty, bo widać, że była dosyć z jakąś dużą siłą odkręcana, bo aż tutaj się trochę uszkodziła. Czyli no ewidentnie już kiedyś ktoś próbował do tego silnika zaglądać. Być może był ten odkurzacz w jakiejś naprawie i okazało się na przykład, że ma spalone uzwojenia w silniku, w wirniku.
i uznano, że nie ma sensu go naprawiać. Zaraz to zobaczymy. Otworzę tutaj pojemnik na worek na kurz. O, zdejmuję pokrywę. Tutaj uszczelka już jest. O, ona się po prostu kruszy, rozpada. Ewentualnie można by z gumy wyciąć taką uszczelkę. Wyjmuję worek na kurz. Przypuszczam, że on może być oryginalny. Tak, jest idealnej długości. Czasami były tutaj napisy Lux albo Electrolux. Na tym nie ma, ale to przypuszczam, że jest oryginalny worek od tych odkurzaczy. Zresztą w całkiem niezłym stanie. Ładnie pachnie. Tutaj możemy zajrzeć do środka i od razu widzę, że w środku znajduje się jeszcze dodatkowy filtr. To jest taka typowa rzecz dla tych różnych odkurzaczy Electrolux, które miały albo jeszcze dodatkowe antybakteryjne, czy nawet perfumowane czasem filtry wkładane tutaj do środka, a w tych podłogowych modelach były filtry jeszcze nakręcane tutaj w takim specjalnym pojemniczku na wylocie powietrza. Tutaj by się tego nie dało zrobić. Tutaj to jest wylot powietrza, więc w tych modelach filtry były wkładane tutaj do środka. Zaraz spróbuję go delikatnie wyjąć. On tam troszkę się mocno trzyma. Teoretycznie jest tutaj takie kółeczko, za które można pociągnąć, żeby ten filtr wyjąć, ale trochę nie chcę. O, udało mi się go wyjąć. Dobra. Mam tutaj aluminiową ramkę. I zobaczcie, otwieram tę ramkę. O, i wyciągam piękny, zobaczcie, Elux Desinfecté, czyli zdezynfekowany, taki bakteriobójczy filtr. No, w latach 20. pamiętajmy, że było to krótko po straszliwej epidemii hiszpanki, która po I wojnie światowej szalała nie tylko w Europie, ale też na całym świecie i pochłonęła miliony ofiar. No i przykładano wtedy w latach 20. ogromną wagę do środków higieny i Electrolux był chyba takim właśnie jednym z pionierów urządzeń do dezynfekcji powietrza, tak jak między innymi te dodatkowe filtry w odkurzaczach. Tutaj już niestety nie czuję zupełnie żadnego zapachu jakichś środków dezynfekcyjnych, ale pachnie takim starym materiałem. Bardzo, bardzo ładnie zachowany jest ten symbol tutaj Desinfecté. Nawiasem jest dosyć ciekawe, że mamy francuski napis tutaj. Oglądaliśmy sobie kiedyś taki katalog akcesoriów do odkurzaczy, chyba Electrolux 10 i Electrolux 11, opublikowany w Paryżu właśnie po francusku i były tam między innymi takie wkładki do filtrów, do Electroluxów, dokładnie z takim napisem. Ciekawe, no widocznie akurat te filtry, jeżeli ten odkurzacz był kupiony w Polsce, no to prawdopodobnie sprowadzano z Francji albo była to jakaś partia przewidziana do Francji. Ciekawe, czy były też takie filtry z innymi, niekoniecznie francuskimi napisami, no aczkolwiek też musimy pamiętać, że wtedy w latach międzywojennych to francuski pełnił rolę takiego języka międzynarodowego, salonowego i nic dziwnego, że w międzynarodowym obrocie stosowano właśnie takie francuskie napisy. Ja na razie, tutaj jest takie, tutaj się przekręca, żeby zamknąć ten filtr. Ja tego na razie nie zamykam, bo będę to jeszcze sobie fotografował. Także jedną bardzo fajną rzecz już tutaj w tym odkurzaczu znaleźliśmy. W środku jest to w sumie w całkiem niezłym stanie. Jest jeszcze taka, przepraszam, jest jeszcze taka krateczka chroniąca ten wlot powietrza, żeby ten, nie wiem, filtr tam nie został jakoś wciągnięty. To jest, mam wrażenie, wykonane wszystko z aluminium czy z jakiejś blachy ocynkowanej, ale śladów rdzy tutaj nigdzie nie widać. Chociaż na tych innych odkurzaczach widzieliśmy, że te korpusy, jeżeli uszkodziła się tutaj ta okładzinka, przepraszam. O, zobaczcie, to one tutaj jednak potrafią bardzo porządnie rdzewieć. Czyli to jest pewnie, to jest aluminiowe, a sam korpus odkurzacza jest chyba z jakiejś blachy ocynkowanej wykonany. No ale jeżeli ta wierzchnia warstwa się uszkodzi, to jest to podatne na korozję. O, tutaj jeszcze położyłem wszystkie te elementy odpowiadające za zbieranie i filtrację kurzu, czyli mamy ten filtr antybakteryjny,
w aluminiowej ramce worek na kurz, no i pokrywę wlotu powietrza tutaj z uszczelką, która już wymaga wymiany. Dobra, odłożę na razie też te elementy, postawimy ten odkurzacz pionowo i weźmiemy się za zdjęcie tutaj tej pokrywy silnika i za wyjęcie silnika ze środka. Tylko ostrożnie tutaj na te klamerki. Czy on tutaj złapie? O, chyba się wykręca. Jedna śrubeczka. I tu mamy jeszcze śrubkę. I teraz, może o tak będzie to dobrze widać, wyjmuję silnik ze środka. Bardzo ładny silniczek. No, nawet się obraca ten wirnik, tak nie za luźno, ale nawet się obraca. Zobaczymy, co będzie po nasmarowaniu tutaj tego i tego łożyska. To są chyba łożyska ślizgowe. Tutaj nie ma jeszcze łożysk kulkowych, jeżeli dobrze pamiętam. Fajne jest to mocowanie silnika. O, tak wygląda w środku ta część, w której zamontowany jest silnik. Tutaj nawet jest jeszcze jakaś taka uszczelka. Ona się niestety rozpada, ale zaraz spróbuję ją wyjąć. No, ostrożnie, bo ona popęka. Uszczelka, która, o tutaj fragment jeszcze widać, która była zamontowana tak na krawędzi tego całego układu ssącego z dwiema turbinkami. Niewiele tutaj z niej zostało, a w środku jeszcze się zachowała, ale też no jest już bardzo popękana. Ja ją zaraz spróbuję ostrożnie stamtąd wyjąć. O, tutaj mam już wyjęty silnik, korpus odkurzacza mogę sobie tutaj na razie odłożyć. Natomiast no tak na oko jakiejś oczywistej przyczyny niedziałania tego silnika nie widzę. Nie widzę tutaj żadnych jakichś śladów spalenizny, nie widzę oderwanych przewodów. Ja bym powiedział, że teraz rozmontujemy tutaj rączkę. Ewentualnie odłączymy ten przewód przyłączeniowy, sprawdzimy, czy w ogóle ten przewód przyłączeniowy jest sprawny, czy przewodzi prąd. Potem sprawdzimy działanie tego wyłącznika i zobaczymy. W takim razie wygląda na to, że może będzie tutaj gdzieś przerwa na uzwojeniach tego silnika. Spróbujemy ten silnik ewentualnie też rozmontować. No jeżeli dojdzie do tego, że trzeba by tutaj, nie wiem, przewijać wirnik, czy wymieniać uzwojenia w tym silniku, no to na razie przypuszczam, że niestety ten odkurzacz będzie musiał pozostać jako taki niesprawny zabytek. Ja na razie włożę te szczotki z powrotem do środka, bo one tak czy inaczej będą nam tutaj potrzebne przy sprawdzaniu przejścia prądu, ale jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Popatrzymy sobie teraz, jak mamy wyjęty ten silnik. Zobaczymy, jak one tutaj dotykają do tego komutatora. Troszkę jest tutaj za ciemno, ale wydaje mi się, że dotykają ładnie. Komutator warto byłoby też przeczyścić, chociaż on chyba nawet nie jest jakiś strasznie tragiczny. A jeszcze jedną rzecz zróbmy. Sprawdzimy sobie miernikiem, czy jest przejście teraz po samych szczotkach. Czy jest przejście prądu. Dotknę tutaj do tych szczotek, no i guzik, prawdę mówiąc. Niestety nie mamy tutaj przejścia prądu. Momencik. Ja sobie to może w ten sposób przytrzymam. A, załapał w jednym miejscu, miałem wrażenie. Tutaj mamy przejście prądu. Mamy. Tutaj nie mamy. O, tu dochodzę znowu do tego miejsca, gdzie mamy. Tutaj wszystko by teoretycznie działało. Obracam, obracam, obracam. Nie mamy. Albo ten komutator jest tak brudny, albo niestety tutaj duża część uzwojeń wirnika byłaby spalona. O, w tym miejscu tylko by to działało.
To niedobrze, ale spróbujemy jeszcze się temu dokładniej przyjrzeć. A ja może wezmę taki kawałeczek wełny stalowej i spróbuję ten komutator troszeczkę przetrzeć, przyczyścić. Nawet w tej pozycji. O, poobracam nim trochę. Popoleruję go. Może on tam się tłuszczem z łożyska jakoś zabrudził bardzo. Najlepiej będzie ten wirnik wyjąć w ogóle i zrobimy to, ale chciałem tak na szybko sprawdzić, czy to coś pomoże. Dobra, jeżeli miałoby to coś pomóc, to pewnie już... O, bo on się teraz nawet dosyć ładnie błyszczy z tego, co widzę. Później go jeszcze trochę dokładniej wyczyścimy, ale sprawdźmy jeszcze raz przy pomocy miernika. Wkładam tutaj jeszcze raz szczotki. Może ja te szczotki też odrobinkę papierkiem ściernym wyczyszczę. Jeszcze raz wkładam szczotki. Przyszykuję sobie miernik. O, tu przejście prądu mamy. No ale tutaj nie mamy. Pomiędzy szczotkami. No i znowu mam tutaj jedno miejsce. Przepraszam, bo tego chyba nie widać. O, jest tutaj. Nie ma. Tutaj jest. Tutaj już nie ma. No to nie wiem, przypuszczam, że znaleźliśmy przyczynę, dla której ten silnik nie działa. Ale jeszcze tak czy inaczej będziemy go dalej demontować, aż wyjmiemy z niego wirnik i dokładniej mu się przyjrzymy. A jeszcze jedną rzecz zrobię. Ja tutaj szczotki w ogóle włożyłem do środka, zakręcę te dekielki. Teraz szczotki mamy w środku. No i teraz dotknę do wtyczki. O, teraz nie mamy przejścia prądu, nawet nie wiem, czy jest w tej chwili włączone, czy wyłączone. O, przekręcam, zobaczcie, mamy przejście prądu. Teraz powinien ten silnik działać. A jak wyłączę? Aha, teraz mamy wyłączony, włączony, wyłączony, włączony. No, czyli wiemy już, że wyłącznik jest sprawny. Przewód przyłączeniowy także. Przekręcam. Nie ma przejścia prądu, a powinno być. Aż do tego momentu. Momencik, ja sobie spojrzę. Jestem tutaj teraz w tym położeniu. O, tutaj mam. Tutaj mam. No, jest takie miejsce, w którym pomiędzy tymi położonymi naprzeciwko siebie szczotkami jest przejście prądu, potem przekręcam, nie ma, potem pojawia się w którymś momencie znowu, potem przekręcam, nie ma. No ewidentnie wskazuje to niestety na uszkodzone uzwojenia w wirniku, tak mi się przynajmniej wydaje. Wyjmiemy jeszcze ten wirnik i po prostu sprawdzimy na poszczególnych lamelkach tego komutatora, gdzie jest, a gdzie nie ma przejścia prądu. No i myślę, że na tej wstępnej diagnozie, no niestety nie najlepszej, ale jak to się mówi, stan nie jest beznadziejny, bo ewentualnie jeżeli faktycznie okaże się, że jest tutaj uszkodzony wirnik, uszkodzone uzwojenia wirnika albo nie wiem, zużyty komutator, no to jest szansa, że po wymianie tego wirnika na podobny, ale sprawny ten odkurzacz będzie działał. Oczywiście najtrudniejszą kwestią będzie zdobycie pasującego tutaj wirnika.
Ja chciałbym w każdym razie na tej wstępnej diagnozie ten dzisiejszy odcinek zakończyć, bo wygląda na to, że będzie przy tym odkurzaczu jeszcze dużo do zrobienia. No, bardzo bym się cieszył, gdyby okazało się, że jest to kwestia wyłącznika, przewodu, szczotek i że po jakiejś drobnej naprawie ten odkurzacz będzie działał, czy ten silnik będzie działał, no ale niestety nie zawsze tak bywa. Tutaj przyczyna najwyraźniej jest bardziej skomplikowana. W następnym odcinku rozmontujemy ten silnik na części, wyjmiemy z niego wirnik, obejrzymy sobie dokładniej ten wirnik, ewentualnie wyjmiemy wirnik z jednego z tych moich odkurzaczy i wypożyczymy go tutaj, zamontujemy i zobaczymy, czy to wtedy będzie działało. No ale przy tym będzie jeszcze troszkę pracy, więc nie chciałbym robić jednego bardzo długiego odcinka, wolę to podzielić na takie mniejsze części. Także bardzo jestem już teraz ciekawy, jak to będzie wyglądało. Z Wami się na razie żegnam. Ja się biorę teraz za pracę nad tym odkurzaczem dalej. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się pokazać Wam najpierw jakieś króciutkie relacje, a potem kolejny dłuższy odcinek już z demontażu i testu tego silnika. Tak czy inaczej jest to bardzo ładny zabytek techniki. Bardzo się cieszę, że mamy okazję bliższego obejrzenia tego odkurzacza i że będziemy mieć okazję jeszcze w następnym odcinku bliższego obejrzenia konstrukcji tego silnika. No i jeszcze raz na koniec bardzo dziękuję panu Wojciechowi za to, że zgodził się nam tutaj do filmu ten odkurzacz udostępnić. Wam dziękuję za ten dzisiejszy wspólny odcinek. Widzimy się niedługo. Cześć i do zobaczenia.